Witajcie serdecznie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski oraz dzisiejszy nasz gość Wojciech Jakubik. Mam nadzieję, że kawy już w dłoni. Dziś będzie bardzo ciekawy odcinek, gdyż muszę się pochwalić, udało mi się na jednym ekranie zebrać moich, jakby nie patrzeć, dwóch szefów. Bo i Paweł Jeżowski jest redaktorem naczelnym naszego portalu Ekonomia Rosji, no i tutaj Wojciech Jakubik jest redaktorem naczelnym Business Alert, czyli portalu, do którego zdarza mi się pisać. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ale nie przedłużając, przechodźmy do pytań, gdyż mamy bardzo mało czasu. Podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają, oglądają, subskrybują i zaczynamy od pierwszego pytania. Mateusz, tak. Zacznij tematu dotyczącego skąd Polska bierze paliwa. Tak. Paliwa, ropę, jak to wygląda? Pytanie do Ciebie, czy Polska kupuje rosyjską ropę? Polska nie kupuje rosyjskiej ropy. Został nam zakręcony kurek w 2023 roku. Niedługo po tym, jak skończył się kontrakt długoterminowy z rosyjskim Rosnieftem w styczniu tego roku. W lutym doszło do zakręcenia kurka, nie ma oficjalnej przyczyny. Można podejrzewać, że chodzi o kontrsankcje rosyjskie, które polegają na tym, że Rosjanie nie chcą dostarczać ropy krajom, które stosują cenę maksymalną. Niezależnie od uzasadnienia, ruch rosyjski umożliwił nam użycie argumentu siły wyższej do tego, żeby przestać sprowadzać ropę rosyjską, a nie od razu to zrobiliśmy. Warto przyznać, że chociaż tuż po inwazji Rosji na Ukrainie rząd polski deklarował, że porzuci jak najszybciej paliwa rosyjskie, najchętniej do końca 2022 roku. Z małym poślizgiem w przypadku ropy udało się to dopiero w lutym i też z małą pomocą Rosjan, ale w tym momencie nie mamy żadnych kontraktów z firmami rosyjskimi na dostawy ropy naftowej. Na ropę nie, a czy na paliwa? Wciąż połowa LPG, czyli gazu butlowego docierającego do Polski, pochodzi z Rosji i mieliśmy wręcz lekki wzrost importu LPG z Rosji. Było poniżej 50%, teraz jest powyżej 50% według najnowszych danych z izb paliwowych. To jest działalność prywatna, która jest regulowana przez państwo, ale odbywa się na mocy kontaktów bilateralnych między małymi prywatnymi firmami, które w dużej mierze sprowadzały LPG rosyjskie ze względu na premię geograficzną. To znaczy, tak jak w wielu przypadkach importu z Rosji, łatwo i tanio jest sprowadzić LPG z Rosji. Trochę więcej kosztuje import poprzez infrastrukturę morską, na przykład ze Szwecji, która jest także ważnym dostawcą do Polski, więc historycznie mieliśmy duży import LPG. Warto też uświadomić sobie, czym jest to właśnie paliwo. To jest rozwiązanie dla uboższych, jeśli chodzi o tankowanie samochodów. To jest rozwiązanie dla miejsc w kraju, które nie są zaopatrywane w gaz sieciowy, czyli tam, gdzie nie ma gazociągu, często gaz butlowy zapewnia gaz w kuchence. Dlatego też LPG był popularny i w dużej mierze pochodził z Rosji. Można szukać analogii z ciepłownictwem indywidualnym, gdzie był popularny węgiel rosyjski, ponieważ był tani. No i dopiero teraz, w grudniu 2023 roku, Unia Europejska zdecydowała się na przyjęcie sankcji na import LPG rosyjskiego z okresem przejściowym sięgającym roku. Więc Polacy sprowadzają połowę LPG z Rosji, nawet dając do 3 miliardów dolarów budżetowi na Kremlu rocznie, według wyliczeń Forum Energii, ale mają zrezygnować z tego paliwa, tak jak cała Unia Europejska, lecz nie od razu. Być może dopiero z końcem 2024 roku, kiedy skończy się ten okres przejściowy, ale czas był, bo o tym też nasz polski premier mówił, że LPG będziemy porzucać, rozważane były sankcje unilateralne, tymczasem ci importerzy, o których mówimy, nie zrezygnowali, a wręcz nieco więcej tego LPG rosyjskiego sprowadzili. A jesteś w stanie wymienić takich najważniejszych dostawców polskich tego paliwa? Mamy firmę Gazpol, która sprowadza paliwa spoza
Rosji, mając infrastrukturę morską, jest w stanie to zrobić. Ona deklaruje, że mogłaby zapewnić możliwość importu takich paliw także tym importerom, którzy są skupieni w Izbie Handlowej, z której przedstawicielami też rozmawialiśmy w Business Alert, bo bardzo nas ciekawił ten spór. Zrzeszeniem tych importerów, którzy głównie interesowali się Rosją, jest Polska Izba Gazu Płynnego. Według tejże izby nie jesteśmy w stanie tego zrobić od razu. W kuluarach jej przedstawiciele, liczne małe firmy, które sprowadzają LPG z Rosji, przekonywały mnie jeszcze na początku 2022 roku, że to nie jest takie proste. Tymczasem kończymy 2023 rok ze wzrostem, a nie spadkiem importu LPG z Rosji, więc nie wiem, czy ten rynek zasłużył na ten okres przejściowy, ale jeżeli na poziomie unijnym się pojawił, to znaczy, że nie tylko w Polsce są tacy, którym nie spieszy się do porzucenia LPG rosyjskiego. Okej, a jeżeli chodzi o nowych dostawców, to skąd teraz Polska będzie brała ropę i paliwa? Okej, to ropa jest nowym obszarem innym niż LPG, więc powiem o niej odrębnie, bo historycznie sprowadzaliśmy nawet 80% ropy z Rosji w 2021 roku, czyli to był znaczny kierunek. Znowu premia geograficzna. Wydawało się, że łatwo i tanio jest sprowadzać ropę rosyjską, oczywiście jak zawsze z tym kierunkiem do czasu, kiedy coś się nie stanie, jak kryzys zanieczyszczonej ropy w 2019 roku. Mimo to dalej polegaliśmy na tej ropie rosyjskiej, nawet 80% w 2021 roku, pomimo kryzysu. I faktycznie inwazja Rosji na Ukrainę przyspieszyła schodzenie z udziału rosyjskiej ropy nawet do 60% w 2022 roku i tak jak wspomniałem, w 2023 roku najpierw do kilkunastu, a potem już do 0%, po tym jak Rosjanie domknęli kurek sami na własne życzenie, rozstając się z naszym rynkiem, który nie był taki mały, bo byliśmy 5. importerem ropy rosyjskiej w Europie, czyli nie byliśmy takim małym klientem, którymś tam na końcu kolejki, tylko jednym z ważniejszych rynków, a warto na konto Polski zaliczyć długofalową politykę, tak jak w gazie nam się udało w wielu obszarach, tak w ropie. Przecież pierwszy kontrakt Saudi Aramco został zawarty w 2015 roku, był negocjowany jeszcze przed ustępującą ekipą, jeszcze w czasach Donalda Tuska, Ewy Kopacz. Został podpisany na przełomie rządu Ewy Kopacz i Beaty Szydło i potem kolejne ekipy polityczne w Polsce zwiększały rolę Saudi Aramco na naszym rynku. Warto przypomnieć, że kiedy Polacy z Orlenu podpisali umowę z Saudi Aramco w 2015 roku, no to wymknęło się ówczesnemu ministrowi energetyki Aleksandrowi Nowakowi, że Saudowie wchodzą na ich terytorium. Tutaj Europa Środkowo-Wschodnia to przecież terytorium Rosnieftu. Potem Rosjanie deprecjonowali to stanowisko, próbowali zmniejszyć doniosłość tych słów, ale wszystko zostało zapisane, rękopisy nie płoną. Saudyjczycy tutaj wypychają Rosjan, ale nie tylko oni. Oni odpowiadają za około 45% dostaw ropy naftowej do Polski obecnie. Jest to inny gatunek ropy niż rosyjski. To nie jest takie proste, żeby zastąpić 1:1 ropę, ponieważ mamy różne gatunki, jest ich kilkadziesiąt rodzajów. Ropa rosyjska Urals jest kwaśna, jak to się mówi w branży, czyli ona ma dużą zawartość siarki, jest cięższa, gęstsza, ciemniejsza też w słoiczku, jak sobie na nią spojrzymy. Ropa Arab Light z Arabii Saudyjskiej ma mniej siarki, jest lżejsza. W zależności od tego, jaki mamy skład chemiczny ropy, możemy sobie planować produkcję, mieć inne produkty. Na szczęście nasza rafineria gdańska z czasów jeszcze Gierka była modernizowana w ramach programu EFRA, efektywnej rafinacji przez lata, przez różne ekipy i dzięki temu ona jest w stanie przerabiać różne rodzaje ropy. Trwają inwestycje w Gdańsku, także w rafinerii Morzejkach pod kontrolą Orlenu, żeby ropa docierała z różnych kierunków i nadal przynosiła opłacalne ekonomicznie produkty. Inne kierunki to cały świat, nawet z Nigerii sprowadzaliśmy testowo ropę, można sobie wyobrazić ropę kazachską, która też w portfolio europejskim zyskuje na znaczeniu, a ta dostarczana przez nasz naftoport ma pieczątkę, że faktycznie jest kazachska, w przeciwieństwie do tej, która może docierać ropociągiem Przyjaźń.
Cel jest taki, żeby czynnik polityczny miał jak najmniejsze znaczenie, więc dywersyfikacja różni dostawcy, jak najmniejsza rola Rosji, teraz już na szczęście zerowa i otwarcie na świat, na różnych dostawców, rozwinięty rynek ropy naftowej, dobra giełda, która jest termometrem dającym w miarę racjonalną cenę i to wszystko udało się na szczęście osiągnąć z małą pomocą Putlera, który sam zakręcił kurek, tracąc kolejny rynek zbytu. Wywołałeś następne nasze pytanie odnośnie Niemiec, skąd Niemcy biorą ropę i czy rurociągiem Przyjaźń płynie właśnie kazachska ropa czy rosyjska? Jaki surowiec faktycznie płynie, bo tutaj jest dużo nieporozumień, jeżeli chodzi o tą kwestię. Są różne szlaki dostaw ropy i różne rafinerie w Niemczech. Największy problem jest z tymi wschodnio-niemieckimi, które przed inwazją Rosji na Ukrainę w 100% były zaopatrywane ropociągiem Przyjaźń z Rosji. One wręcz zostały zbudowane na końcu ropociągu Przyjaźń, który zaczyna się w Rosji, ciągnie się przez Białoruś na południe do Ukrainy i krajów Grupy Wyszehradzkiej na południe od Polski oraz nitką północną przez Polskę do Niemiec. I nitka północna ropociągu Przyjaźń nadal działa, ponieważ rafinerie wschodnio-niemieckie Leuna oraz Schwedt nie kupują ropy od rosyjskiego Rosnieftu. Leuna nie sprowadza w ogóle ropy ropociągiem Przyjaźń, tylko przez Polskę, na przykład z naftoportu 100% spoza Rosji. Rafineria Schwedt jest zaopatrywana częściowo przez naftoport w Polsce, częściowo przez naftoport w Rostoku w Niemczech i częściowo przez ropociąg Przyjaźń, uwaga, ropą kazachską, która jest księgowana jako mieszanka kazachska Kepco, która powstała w 2022 roku akurat, jako alternatywa wobec rosyjskiego Repco, z tym, że według nieoficjalnych informacji, które pierwsi publikowaliśmy właśnie w Business Alert, potem cytowały nas Financial Times i inne media, teraz już to jest znana wiedza, według badań laboratoryjnych w Polsce charakterystyka tej ropy odbieranej ropociągiem Przyjaźń z pól Kazachstanu, bo tak można w dokumentach przeczytać, jest analogiczna do Repco, rosyjskiej mieszanki. Czyli może być tak, że jest to fizycznie ropa rosyjska rozliczana jedynie jako kazachska, a zatem mamy zgodność z sankcjami, które pozwalają wykorzystywać ropociąg Przyjaźń do dostaw nierosyjskich, ale faktycznie mamy wykorzystanie fizyczne ropy rosyjskiej i wykorzystanie infrastruktury, za którą trzeba płacić, czyli Niemcy płacą Kazachom za ropę, ale Kazachowie płacą Rosjanom za dostęp do ropociągów. Czyli dla mnie to jest jednak dalej kontrowersja, no bo warto byłoby jednak porzucić całkowicie ten szlak i sprowadzać całość chociażby z użyciem naftoportu w Gdańsku, który jest rozbudowywany, który może uwzględniać kolejną nitkę ropociągu pomorskiego z rafinerii płockiej do gdańskiej, która mogłaby sprowadzać jeszcze więcej ropy na południe, a potem do Niemiec czy do Polski. I o tym warto rozmawiać, ale tutaj Polacy i Niemcy nie mogą dojść do porozumienia. Widocznie względy ekonomiczne, które pozwalają wykorzystywać Kepco pewnie taniej niż sprowadzać więcej ropy naftoportem, tutaj na razie biorą górę. A może wiesz, czy są jakieś ustalenia po spotkaniu ostatnim Rosniefti w Berlinie, no i rozmowach na temat właśnie Szwed? Tak, tutaj też warto uzupełnić wiedzę naszych widzów o to, że rafineria Schwedt jest zarządzana z udziałami rosyjskiego Rosneft Deutschland w wysokości 54%, ale one są objęte zarządem powierniczym rządu niemieckiego, więc dalej jest Rosneft, Rosjanie mają własność, ale są kontrolowani z Berlina. Jest to sytuacja tymczasowa, która nie może się skończyć, przez to, że Niemcy nie chcieli się zgodzić na przykład, żeby Rosneft został zastąpiony przez Orlen, inne rozwiązania także nie zyskały aprobaty, więc Rosjanie są zamrożeni w Szwed i jeżeli Rosneft rozmawia o czymś, tak jak pytacie, no to właśnie robi to tak naprawdę rząd w Berlinie. Nie ma jeszcze przecieków w mediach w chwili, gdy my rozmawiamy, czyli 28 grudnia na temat tego, czy mamy jakiś przełom. Nieoficjalnie można usłyszeć, że nie ma zgody na to, żeby Orlen wszedł do Rosnieftu. Nie wiadomo,
czym zastąpić ten Rosneft. Wiadomo, że Shell zostanie zastąpiony przez firmę Prax z Wielkiej Brytanii. To jest mniejszościowy udziałowiec, który chce uciekać ze Szwed, bo to jest średni biznes. No i zobaczymy, czy Niemcy zdecydują się na derusyfikację. Ministerstwo Klimatu pod wodzą jeszcze Anny Moskwy postulowało takie rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie, aby nowa ekipa w Warszawie miała inne stanowisko w tej sprawie. Infrastruktura krytyczna, jak jedna z głównych rafinerii, która zaopatruje także Polskę Zachodnią, nie powinna być pod wpływami rosyjskimi, a zarząd powierniczy to jest prowizorka na chwilę, która powinna zostać zastąpiona przez jakiś nowy plan. No i tak optymistycznie patrząc, Polacy i Niemcy mogliby tam przecież razem współpracować na przekór tym waśniom, które miewamy regularnie. Super odpowiedź. Jak mówiliśmy na temat tych rurociągów, tej nitki południowej, no i tutaj mamy Węgry i Austrię, które cały czas, z tego co wiem, korzystają z gazu i ropy. I pytanie jest, dlaczego one nie mogą lub nie chcą zrezygnować? Mogą, ale nie chcą. Słuchaczom. I nie chcą od razu. To znaczy, nie mamy sankcji na gaz rosyjski w Europie. Gazprom nie jest wykluczony z rynku. To klienci decydują o odejściu od gazu rosyjskiego, albo Rosjanie sami zakręcają kurek, tak jak Polakom wiosną 2022 roku, kiedy akurat pojechałem sobie na krótki urlop do Chorwacji. Rosjanie zakręcili kurek z gazem i mój urlop się akurat skończył. Ale też wtedy się skończył rosyjski gaz w Polsce pół roku przed planem, kiedy z końcem 2022 roku oficjalnie, zgodnie z naszą polityką, mieliśmy ten kontrakt jamalski z Rosjanami zakończyć, nie przedłużać. Inna jest polityka Węgier, Austrii, ale też Czech i Słowacji. W sektorze gazu one cały czas polegają na Gazpromie, są już ostatnimi klientami w Unii Europejskiej na gaz rosyjski. Program unijny REPowerEU, który nie jest wiążący, nie wiąże się też z sankcjami w razie braku realizacji, zawiera cel porzucenia wszystkich surowców rosyjskich do końca 2027 roku najpóźniej. No i teoretycznie Czesi idą w tym kierunku, by to zrobić. Sprowadzają LNG przez terminal w Beneluxie, mają z Holendrami umowę w tej sprawie, rozmawiają z Niemcami o imporcie przez terminal Stade LNG, bliżej nieco. Rozmawiali z Polakami o wykorzystaniu planowanego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, więc dla chcącego nic trudnego, być może nie od razu. Czesi chcą, inaczej jest w przypadku Węgier, które wręcz zapraszają do siebie Gazprom. Jeszcze w 2018 roku, kiedy było ryzyko, że umowa przesyłowa ukraińsko-rosyjska zostanie zerwana, że nagle Rosjanie zakręcą kurek z gazem Ukrainie, to Węgrzy, wbrew całej Unii Europejskiej, która wspierała te negocjacje Ukrainy z Gazpromem, Węgrzy mówili, że zapraszają do swoich magazynów, gdyby Gazprom zakręcił kurek Ukrainie, to może przechowywać gaz na Węgrzech. I to jest drugi biegun, całkowicie prorosyjska polityka gazowa, będąca zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw do samych Węgier, które mają kryzys paliwowy, które tak samo mają rekordowe ceny gazu przez Rosjan, którzy wywołali kryzys energetyczny i płacą za to, że ich prorosyjska polityka rozsadza Unię Europejską, osłabia jej skuteczność w odpowiedzi na zagrożenie z Kremla, nie dając nic w zamian poza może punktami politycznymi Orbana, który próbuje rozgrywać, grając na dwóch fortepianach w Brukseli i Moskwie, ale gdyby Węgrzy chcieli, mają dostęp do terminalu LNG w Krk w Chorwacji, mają tam udziały w akcjonariacie, mogą rozwijać ten kierunek, mają terminale greckie, po które sięga na przykład Bułgaria, mogą liczyć na wszelkie wsparcie Komisji Europejskiej, Polski, kogokolwiek, jeżeli tylko będą chciały porzucić gaz rosyjski, ale nie chcą. Z ropą jest troszkę trudniej, bo tutaj dostęp do morza tych państw w samym centrum Europy jest ograniczony, ale znów naftoporty są, rozwój infrastruktury powinien pozwolić na realizację celu z programu REPowerEU do 2027 roku. Chcieć to móc, są stolice, które chcą, jak Praga, która też rozmawia o dostawach ropy, chce skorzystać z nowego ropociągu Transalpine Pipeline, który ma Czechy połączyć z Włochami. Trochę trudniej jest z Polską przez Tatry, przez to, że nie mamy rurociągu, dostawy drogowe czy kolejowe są dużo droższe, ale też jest taka możliwość, a Węgrzy mówią, że nie są w stanie i ciągną pieniądze unijne
używając tego argumentu, nie podejmując praktycznych działań w celu zakończenia zależności od Rosji. I znów, to nie jest żadna wielka gra House of Cards Viktora Orbana, tylko szkodliwa prorosyjska polityka, która mści się także na Węgrzech. Bo to ważną rzecz powiedziałeś, że oni i tak płacą drogo za gaz w tym Oczywiście. momencie. Więc... Wszyscy mamy ceny uzależnione od sytuacji na giełdzie europejskiej, to znaczy ona jest punktem odniesienia wyznaczania kontraktów, które przenoszą się potem na ceny gazu w taryfach, a ceny gazu ze względu na wysokie wytwarzanie energii elektrycznej z gazu w Europie Zachodniej przenoszą się na ceny energii elektrycznej. Tak powstał kryzys energetyczny wywołany przez ograniczenie podaży przez Gazprom, które trwało od połowy 2021 roku, nie od początku inwazji, czyli to był element przygotowań do inwazji i Węgrzy, którzy pomagają temuż Gazpromowi, którzy pozostają przy ropie rosyjskiej, mają z jednej strony tak samo wysokie ceny jak my, mają rekordową inflację, mają kryzys paliwowy, bo sobie taki raj na ziemi stworzyli, że Węgrzy mieli tankować dużo taniej, w zależności od tego, czy mają paszport węgierski, czy nie, inni drożej i pojawiły się niedobory paliw na stacjach, więc Węgrzy mają tak samo kryzys energetyczny jak wszyscy, czasem nawet bardziej przez to, że próbowali tutaj grać między Moskwą a Brukselą, być cwani, a tak naprawdę okazują się być kolejnymi ofiarami krótkowzrocznej polityki Viktora Orbana. Dobrze, to poczekaj, bo jeszcze chciałem się dopytać o Austrię, bo Austria ma bardzo specyficzny pomysł na gaz, jakbyś to rozwinął. Chodzi mi o który masz na myśli? Biogazownię. No tak, biogazownie to jest świetny pomysł, z tym, że też wymaga czasu. Biogaz to jest gaz wytwarzany z użyciem odpadów rolnych. Potencjał tej technologii jest duży, na przykład w Polsce nawet niektórzy mówią o 8 miliardach metrów sześciennych w porównaniu do zużycia 17 miliardów metrów sześciennych. Austria również mogłaby takie biogazownie rozwijać, jej zapotrzebowanie na gaz to jest kilka miliardów metrów sześciennych, więc teoretycznie tak, natomiast to jest też drogie rozwiązanie, więc istnieją takie sugestie, że to jest poszukiwanie jakiegoś tematu zastępczego, a jeżeli Austriacy, tak jak Niemcy, szukaliby dywersyfikacji, to mogliby podpisywać umowy poza Gazpromem na dostawy gazu ziemnego, nie tego biogazu, a tak to sobie rozmawiamy tutaj o biogazowniach. Z drugiej strony być może do 2027 roku byliby w stanie rozwinąć część. Oni twierdzą, że 100% uzyskają z tego kierunku do 2025 do końca nawet. Więc no bardzo to mają optymistycznie moim zdaniem. 2 lata, tak. W Polsce też mówimy o biogazie od dziesięcioleci, natomiast na razie nic nie ma i kiedy przychodzi do konkretów, to Orlen mówi, że może w 2030 roku będzie miał 1 miliard metrów sześciennych z biogazu. Jak już musi w dokumentach ten nachtek u nich troszeczkę lepiej się rozwija. Ten 2025 moim zdaniem mało realny, ale do tego 2027 jakbyśmy upadli, to jest jednak mały kraj. No właśnie, z małym zapotrzebowaniem. Z małym zapotrzebowaniem, dokładnie. Dobra, słuchajcie, jako że w sumie kolejne moje pytanie zostało wyjaśnione w trakcie, czy Unia Europejska zrezygnuje z rosyjskiego LNG i gazu w 2024 roku, jak widzimy będzie ciężko, no bo Węgry raczej to storpedują, natomiast skąd Unia Europejska bierze gaz i ropę teraz, jeżeli Rosjanie w dużej mierze odeszli, kto zastąpił ten rosyjski gaz i ropę? O, i tutaj mam dane Eurostatu, bo wyszły chyba ze 2 dni temu, albo tuż przed świętami, więc uwaga, najświeższe, najnowsze dane oficjalne z Głównego Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o ropę, Rosjanie zeszli poniżej 5% i nie są już nawet wymieniani jako główni dostawcy do Unii Europejskiej. To jest rewolucja przecież, bo mieli kilkadziesiąt Jak szybka, procent. nie? Jak tak. Szybko to potrwało. No. Na własne życzenie Kremla klienci zdecydowali sami o tym, przecież nie ma też embarga pełnego na dostawy ropy rosyjskiej, jest na dostawy morskie, jest cena maksymalna na dostawy innego rodzaju, a tymczasem klienci też sami wybierają. To jest bardzo ważny trend. Tutaj nikt nie kazał Europejczykom porzucać od jutra, a jednak klienci sami widzą, że warto patrzeć gdzie indziej. No i Rosjanie według niektórych danych nawet 3% zapewniają ropy Unii Europejskiej, czyli prawie nic. Dla porównania w tym momencie
W tym momencie w trzecim kwartale 2023 roku dostawy z Norwegii to jest 13,7%, Kazachstan to jest 10,2%, USA to jest 13,6%, Arabia Saudyjska to jest 9%. Czyli mamy dywersyfikację, mamy różnych dostawców, mamy to, co służy cenie jak najniższej, czyli możliwość wyboru, i znaczenie Rosji na rynku spadło w sposób rewolucyjny, to znaczy Rosja została zdetronizowana i znaczenie dla ceny ropy w Europie nie ma znaczenia. Jeżeli by teraz Kreml fikał jakieś koziołki z ropą, to nie zaburzy nam rynku. Dużo większe znaczenie ma porozumienie naftowe OPEC+, ale także ono jest moderowane przez coraz większą podaż rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych, przez to, że zużycie też wcale nie rośnie tak szybko, przez to, że także popyt się zmienia i trwa transformacja energetyczna. Ropa traci na znaczeniu politycznym i tylko kolejne awantury geopolityczne, jak wojna w Izraelu, jak ataki na Morzu Czerwonym, one rządzą dalej emocjami inwestorów i tymczasowo podnoszą tę cenę, ale dane Eurostatu pokazują, że Rosja nie będzie mogła już używać ropy do polityki przeciwko Europie i to jest skutek jej własnych działań, czyli kryzysu energetycznego oraz ataku na Ukrainę. A gaz? Właśnie, już czytam. Zacznijmy od LNG, bo tutaj Eurostat podaje osobno dane, czyli ten gaz skroplony, który dociera gazowcami. I tutaj znowu pamiętam nagłówki komersanta rosyjskiego z 2008-2009 roku, gdzie wręcz publicyści śmiali się z LNG, że amerykańskie LNG to w ogóle drogie i bez sensu, nigdy tutaj nie dotrze do Europy, bo nasz gaz rosyjski jest słodziutki i taniutki. A Eurostat podaje, że w trzecim kwartale 2023 roku USA zapewniły 48,5% gazu skroplonego, całego importowanego do Unii Europejskiej. Połowa. Prawda? Katar największy, świetny wynik. Katar, największy dostawca na świecie, ma 14% dostaw, czyli tutaj rewolucja łupkowa dająca gaz i ropę znowu z przytupem weszła do Europy i najwyraźniej się opłaca, bo znowu nikt nie zakazał gazu rosyjskiego, tylko klienci wybierają gaz nierosyjski. Jest ten program Repower EU, ale znowu bez sankcji, więc to nie jest polityka regulacyjna jak na przykład ochrona klimatu. Katar 14%, Algieria 10%, to wiadomo, Europa Południowa ma blisko i tradycyjnie stamtąd dużo sprowadza, a Rosja, uwaga, 8,8%, to jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych, więc to nie jest bardzo duży wolumen, natomiast on rośnie i rosyjski Nowatek do niedawna zwiększa udziały na rynku europejskim, w przeciwieństwie do Gazpromu, który słał gaz sieciowy przez gazociągi i jego udział spadał i o nim za chwilkę powiem. No i tutaj także amerykańskie sankcje się pojawiają. Nowe projekty LNG będą coraz trudniejsze w Rosji. To są wyzwania technologiczne związane ze starymi sankcjami, które są od 2014 roku, więc warto zmniejszać ten import LNG z Rosji, choć nie stanowi on tak dużego udziału jak kiedyś Gazprom. Przechodząc do gazu sieciowego, no to przez gazociągi w trzecim kwartale doszło znowu z Norwegii 48,6%, w tym przez Baltic Pipe, który się tutaj... Całej Europy, czyli Norwegia całej połowę Europy zapewnia gaz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak jak w 2021 roku Gazprom ponad 40%, no to Norwegia jeszcze więcej teraz w 2023 roku. To jest argument za tym, żeby dywersyfikować, żeby z Norwegami też rozmawiać, używając innych dostawców, jak chociażby USA, no bo każdy dominator na rynku będzie zaburzał jego funkcjonowanie. Ale Norwedzy to całkiem inna historia niż Rosjanie oczywiście. I sami obiecują zwiększanie podaży gazu, kiedy Europejczycy sygnalizują kryzys energetyczny, więc to jest cywilizowany partner. 17,8% z Algierii, 16% dalej z Rosji, ale spadliśmy z ponad 40% w 2021 roku. No i 10,5% z Wielkiej Brytanii, czytaj albo z Norwegii, albo w postaci skroplonej. Wielka Brytania jest pośrednikiem dzięki rozbudowanej infrastrukturze. Do tego prawie 6% z Azerbejdżanu, korytarz południowy, mały, ale wariat z dużym potencjałem. No właśnie chciałem wspomnieć, że mówimy często o Azerbejdżanie, że rozwija swój potencjał i chce mocno wchodzić do Europy, prawda?
Tak, też na rynku paliw, nie tylko gazu ziemnego, natomiast na razie końcówka korytarza południowego z Azerbejdżanu ma przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych, tyle co Baltic Pipe. Jest opcja podwojenia, jest opcja podpinania kolejnych dostawców. Tutaj Turkmenistan mówi nawet o 30 miliardach metrów sześciennych rocznie, które mógłby dostarczać do Europy, ale to są wielkie przedsięwzięcia polityczne i będzie o nie trudniej w dobie raz polityki praw człowieka, o które trudno w Azerbejdżanie i o tym trzeba pamiętać. Dwa, transformacji energetycznej, która niekoniecznie będzie polegała na tym, że będziemy zwiększać dostawy gazu z innych kierunków, zmniejszając dostawy z Rosji. Cel jest też taki, żeby w ogóle zużycie gazu w gospodarce zmniejszać docelowo. Mhm. I ostatnie dane jeszcze z Eurostatu, które Wam przekażę, bo są takie robiące duże wrażenie. Udział Rosji na rynku wszystkich tych surowców, które wymieniliśmy, Eurostat ocenia w trzecim kwartale tego roku na 6,5%. Było 14,5% w 2022 roku, kilkadziesiąt procent w 2021. Teraz tylko 6,5% surowców energetycznych sprowadzamy z Rosji. No i to jest najlepsza głównie odpowiedź. Węgry i Austria, tak? Jeżeli by Kraje ich Europy wyciąć, to- Środkowej Mhm. i też niestety kraje Beneluxu i Półwyspu Iberyjskiego, jeśli chodzi o LNG. Mhm. No bo jest łatwo dostępny, nie ma sankcji, w miarę taniej, bo dociera z Jamału i kusi dalej. Natomiast tutaj także są pewne przymiarki do ograniczeń, już społeczeństwa obywatelskie, różne NGO-sy apelują o to, żeby LNG z Rosji także ukrócić i na przykład w Ameryce to się dzieje. Ameryce dużo łatwiej to oczywiście zrobić, ale może i do nas takie sankcje dotrą. To w takim razie jak szacujesz, co się stanie z Arctic LNG-2? Na razie nic w Tym tym sensie, dużym że nie będzie projektem, z kontynuowany. którym no, Rosjanie duże problemy, a jeszcze mieli uruchomić w tym roku. Mówią, że w przyszłym uruchomią produkcję. Na razie zgłosili siłę wyższą, a ta siła wyższa to nasze sankcje, które rzekomo nie działają, które uniemożliwiają im nawet realizację kontraktów, więc sprawy poszły tak daleko, że ta instalacja w obecnym kształcie prawdopodobnie nie będzie mogła funkcjonować, chyba że stworzą jakieś znowu piramidy finansowe, jakieś floty widmo gazowców, a nie tankowców naftowych. Oczywiście można sobie wiele wyobrazić, tylko to wszystko kosztuje. To znaczy znowu klienci będą domagać się rabatów ze względu na ryzyko, a dostawca będzie musiał płacić coraz więcej za logistykę, która będzie coraz trudniejsza. Tak samo jak na rynku ropy, to się da zrobić, bo Iran przecież też szmugluje różne rzeczy, tylko jakim kosztem? Zacofaniem ekonomicznym i stawaniem się coraz bardziej takim imperium dziadów, jak nazywam odradzające się imperium rosyjskie z kartonu. A słuchaj, przejdźmy do takiego tematu, który też wywołuje jakieś sporo zamieszania, czyli opłacalność rosyjskiej ropy. Jak ty oceniasz ten fiscal break-even dla rosyjskiej ropy? Mówimy o powiedzmy wszystkich gatunkach albo o Uralsie, żeby było prościej. I jak to jest, jeżeli chodzi o poszczególne spółki, pola, no bo mamy, inaczej to będzie na szelfie, tak, inaczej na tych postsowieckich i tak dalej. Okej. Tak, żeby widzom jak gdyby dać obraz o co chodzi, tak? No bo tutaj Rosjanie mówią czasami o bardzo śmiesznych cenach, bez wchodzenia może w jakieś tam te nakłady capexowe i tak dalej. Generalnie mówiąc, są miejsca w Rosji, gdzie wystarczy puknąć młotkiem i płynie. Czy to ropa, czy to różne towarzyszące surowce i tam jest granica opłacalności wydobycia w wysokości kilkunastu dolarów. No ale to nie jest ogólna granica. Średnio słyszeliśmy przed wojną o 40, po rozpoczęciu inwazji o nawet 100 kilkunastu dolarach za baryłkę wydobycia. Jeśli chodzi o złoża trudniej dostępne i niekonwencjonalne, no to na morzu, szczególnie jeszcze w Arktyce, czy też w złożach niekonwencjonalnych jak łupkowe, które przecież też w Rosji są, no to tam może być jeszcze więcej. Do tego inflacja, drożejący dolar, te wszystkie sprawy, o których mówicie na co dzień i znacie się na nich dużo mocniej, ja tylko bym został przy energetyce,
to wszystko sprawia, że wydobycie jest nieopłacalne i musi być dotowane, natomiast też trzeba przyznać, że gospodarka wojenna Rosji będzie dopłacać i ma z czego dopłacać z Funduszu Bogactwa Narodowego do tego. Naszym zadaniem na Zachodzie powinno być podnoszenie tych kosztów do momentu, w którym przestanie chcieć dopłacać. Na razie jeszcze tego nie robi, bo sankcje mają dziury, bo sankcje nie są tak ekspansywne, jak byśmy chcieli. I to wydobycie rosyjskie jest kontynuowane, ale sam Rosneft przyznaje, że będzie musiał zmniejszyć to wydobycie. Na domiar złego Rosjanie biorą udział w porozumieniu naftowym OPEC+, które ma zmniejszać podaż ropy na rynku i są zobowiązani do zmniejszenia podaży o 300 000 baryłek. Oczywiście mataczą, oczywiście był wielki skandal z Arabią Saudyjską, który opisały zachodnie media, no ale przestały być wpuszczane na posiedzenia OPEC i już o tym nie piszą. Możemy tylko jak stalinolodzy patrzeć na zdjęcia, kto się do kogo uśmiecha, kto się nie uśmiecha, żeby ustalić, jak faktycznie jest, no ale tak to jest z reżimami. Tak. Moje jeszcze takie pytanie, jakbyś rozszerzył, czy i jak Rosjanie sobie radzą z sankcjami technologicznymi, no bo tutaj Wielka Czwórka, jeżeli chodzi o te firmy serwisowe, wycofała się, no ale jakoś wydobywają, tak? Jak to wygląda i czego można się spodziewać tutaj? Rosjanie wydobywają, ponieważ mają własny sektor wydobywczy, który nie ma problemu ze złożami konwencjonalnymi, natomiast jeśli chodzi o rozwój wydobycia i zastępowalność złóż, czyli sięganie po nowe zasoby, jest coraz trudniej. Substytucja importu Gazpromnieftowi, Rosnieftowi nie wychodzi w tym momencie. To jest kilka procent, to znaczy kilka procent sprzętu utraconego na Zachodzie Rosjanie są w stanie zastąpić swoim. Zostaje im szpiegostwo gospodarcze, zostaje im współpraca z firmami azjatyckimi, które nie zawsze mają to, o czym mówią, jakieś rozwiązania analogowe do zachodnich. No i z tego punktu widzenia Rosja oczywiście będzie w stanie podtrzymywać te prostsze rodzaje wydobycia. Wicepremier Aleksander Nowak, ten kiedyś minister energii, który mówił o Saudi Aramco, mówi obecnie, że wydobycie będzie spadać w Rosji. On sam to przyznaje, więc Rosjanie tylko do pewnego stopnia mogą polegać na innych, w coraz większym stopniu będą tylko i wyłącznie zapleczem surowcowym Chin, do których chcą się odwrócić od Europy na razie z miernym skutkiem i nie będą mieli innowacyjnego sektora energetycznego, to znaczy mówią cały czas o tym, że na przykład będą wprowadzać politykę klimatyczną przy wydobyciu, a fakty są takie, że mają zacofany sektor, który jest bardzo niegospodarny, który marnuje dużo surowca, który nie ma żadnej efektywności energetycznej i dopóki są sankcje, nie tylko te najnowsze, ale także te obowiązujące od 2014 roku właśnie na technologię wydobycia morskiego i niekonwencjonalnego, dopóty Rosja nie będzie innowacyjnym sektorem, nie będzie miała innowacyjnego sektora paliwowego i nie będzie się rozwijać, to znaczy zostanie tam, gdzie jest, z coraz bardziej spadającym wydobyciem, także wydobyciem gazu. Jeżeli ktoś z zewnątrz jej nie pomoże, jeżeli nie będzie powrotu do business as usual na Zachodzie, no to będzie się uwsteczniać, tak jak jest w przypadku Iranu. To w takim razie ja bym chciał zapytać właśnie odnośnie tego business as usual po wojnie. Czy jest możliwy powrót Rosji do Europy? Jak to oceniasz w tym momencie? Wydaje się, że business as usual nie jest możliwy w 100% z tego względu, że uniezależnienie od Rosji już następuje i nie ma powrotu do przeszłości. Natomiast Rosja może pozostać w Europie, jeżeli jej na to pozwolimy. To znaczy, jeżeli dojdzie do zamrożenia konfliktu na Ukrainie, do powstania jakiejś Ukrainy wschodniej i zachodniej, jak Korea Północna i Południowa, jakiejś linii demarkacyjnej, to może się okazać, że będą chętni na Zachodzie do odmrożenia współpracy z Rosją, na przykład w takiej rafinerii Szwed, na przykład przy różnych projektach, w których będzie kontynuowana współzależność, ale tylko i wyłącznie do następnego konfliktu, następnego sporu geopolitycznego, który pokaże, że nie można polegać na Rosji.
Zalecana byłaby silna polityka regulacyjna Unii Europejskiej z celami redukcji udziału rosyjskiego w gospodarce zachodniej, nie tylko w energetyce. Pewnym zalążkiem jest program REPowerEU, ale tak jak wspomniałem, on nie zawiera sankcji, on nie jest polityką regulacyjną jak na przykład klimatyczna. Polska, kraje bałtyckie i inni zwolennicy porzucenia Rosji na dobre postulują cele redukcji udziału gazu rosyjskiego, redukcji udziału ropy rosyjskiej na skalę całej Unii Europejskiej. Jeżeli to się nie uda, bo dojdzie do jakiegoś powrotu do pewnego stopnia do business as usual, to przynajmniej część państw europejskich, jak na przykład Polska, ale też docelowo kiedyś Czechy, inne państwa, miejmy nadzieję, że najsilniejsze gospodarki zachodnie też, bo na nie Rosja by chciała mieć dalej duży wpływ, że one postanowią też głosem obywateli, że nie warto polegać na surowcach rosyjskich, bo poza tym, że to jest kontrowersyjne teraz moralnie, że to nie służy interesom naszej polityki zagranicznej, to jest też kiepski biznes, o czym najlepiej każdego dnia przypomina Władimir Putin, działając w sposób niezrozumiały dla świata cywilizowanego, w sposób irracjonalny z naszego punktu widzenia, a jednak zbieżny z wrogą polityką bezpieczeństwa, polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, dla której energetyka wciąż jest narzędziem, a my możemy sprawić, że przestanie nim być, bo nie będzie efektywna. Okej, super. Myślę, że świetny wywiad. Dziękujemy Ci serdecznie. Widzowie drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, czy chcecie, żebyśmy ewentualnie Wojciecha kiedyś zaprosili, gdyż po prostu ilość wiedzy, którą posiada ten oto pan, jest kolosalna. Ja mam jeszcze pytania, więc Paweł ma pytania, ale czas nam się skończył, więc Tak, dalszy nastąpi, jeśli tylko Państwo będą chcieli. Dziękujemy Ci serdecznie i do usłyszenia następnym razem w takim Do razie. usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.